Witajcie moi drodzy, tutaj Bartek, kanał 4 Pasje, kolejny odcinek, już 27 z przygodami tego oto pana, dżentelmena w świetnej kurtce, z karabinem myśliwskim i z ogromną latarką, czyli z Alanem Wake'iem. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się już prawie przy tamie, mamy się dostać na jej szczyt, jak widzicie w lewym górnym rogu. Tam mamy się spotkać z panią Cynthią Weaver, damą z lampą, która ma nam przekazać bardzo istotny dla nas przedmiot, który pomoże nam odzyskać Alice. W tym miejscu skończyliśmy ostatni odcinek, w tym miejscu zaczynamy odcinek nowy. Dobra, dziękuję za informację, pani Saro. Tylko ja się najpierw rozejrzę, bo podejrzewam, że jak ja nacisnę ten przycisk, to nie będzie zbyt przyjemnie. Duelit room. Dobrze oświetlony pokój. Muszę wam powiedzieć, że... No proszę, tylko się Alan Wake pojawił, już rozruba, beczki latają. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj jest pierwszy taki naprawdę nieprzyjemny dzień, jeśli chodzi o pogodę od naprawdę długiego czasu. Pochmurno, zimno, 10 stopni. Także dzisiaj właśnie wychodziłem z domu. Dobrze wziąłem kurtkę, bo miałem nawet myśli, żeby kurtki nie brać. Zapiąłem się pod szyję i podróżowałem. Bez tej kurtki to... Zaraz? Z tej kurtki to byłoby niezbyt dobrze. Mam to cały czas... Wiedziałem. O, Barry też mam nadzieję, że tam będzie się troszczyć. W ogóle Barry daje radę, chłopak. Zdawałoby się, że taki jest... O! Troszkę... Może fejtłapowaty, ale... Jezus Maria. Dobra. Jakby miał inną latarkę, to byłoby naprawdę ciężko. Dobra, to wszystko. Ogromna jest ta tama. Tam mamy się pewnie udać. Widzicie światła? Także... A, jeszcze to. Dobra. Dokładnie. Leżeć było, tak jak mówi Graba w grze Rainbow Six Siege na kanale Roka. Polecam gorąco kanał Roka, tak na marginesie, chociaż jest dosyć popularny, także podejrzewam, że są osoby, mam nadzieję, które oglądają mnie i oglądają również Roka, to byłoby super, a właśnie grałem sobie w chłopaki Rainbow Six, świetna seria swoją drogą i Graba często mówi właśnie takie słowa. Leżeć było. Mamy punkt zapisu. Słuchajcie, to jesteśmy już praktycznie na miejscu. Już niewiele nam zostało. Jakie wielkie te rury. Chciałem jeszcze powiedzieć, że... Przepraszam. Nie wiem, czy powiem. Dobra. Nie, to w ogóle nie ma światła. Muszę chyba z nimi zawalczyć. Tańczący z krukami. Będę mnie tutaj chyba... Zaraz wrócę do tej swojej myśli, tylko...
Dobra. Chyba się odczepił teraz. Tutaj nic nie ma. Chciałem powiedzieć, że wczoraj przygotowałem... chociaż nie wiem, czy teraz mówić. Może powiem tak, że przygotowałem pierwszy materiał dotyczący czwartej mojej pasji. Ostatniej pasji. Nie powiem jeszcze, jaka to pasja i czego ten materiał dotyczył. Nie wiem, chciałem chyba trochę, żeby to była niespodzianka. O proszę, jeszcze z przeciwnikami nie walczyłem. Ale sobie z nimi teraz radzę. Dobra, tam jest. Tam jeszcze woda... A, tutaj! Myślałem, że go załatwiłem. Może to był nowy? Ja muszę teraz odczekać. Dużo ich tutaj jeszcze. O kurczę. Niezłą ma siłę. Dobra, ale to już chyba... Dobra, już chyba sobie poradzimy. Ciekawe, ten... O kurczę, o! Ale mi przywalił tą łopatą jeszcze. A, znowu mi się Steam odpalił. Zginę. Steam mi się odpalił. Aj. Dobra. Trzeba będzie to powtórzyć. I za szybko odpuściłem. Czerwony kapturnik. Jak zacząłem nazywać. O, tam drugi. Jego brat bliźniak. Muszę odczekać chwilę. Już myślałem, że jestem bezpieczny, a pojawili się ci wielcy. Jak się przedstawia sytuacja? Został tamten. Nie, on dostaje ten światło? A, widzicie? No, włączaj się, włączaj. Gdzie ten drugi? Tam jest ten. Znowu wizja. Co jest? Czy... Dobra, wiecie co? Nie. Tam na pewno nie było nic ciekawego. A tu mam zejście. To jestem bezpieczny? Chyba tak. Ale akcja. Ojojoj. Ojojoj. Biegnij mi. Nie! Czy to będzie film, w którym będę montował? Dobra, ale nie jesteśmy jakoś daleko.
Dobra, chwilę odpoczynku. On się walał za mną. Wali za mnie... Wali za mnie... Kurczę, wali za mną konstrukcja się. Gdzie? Tu. O, już. Już sobie coś sprawdziłem. Szaleństwo. Takie momenty w grach to po prostu instynkt. Oj! To była straszna śmierć. A jeszcze muszę przebiec. O kurczę. Nie, nie tu. Nie, paczka. Jaki wiatr. To jest wszystko... Dobra, jak tu biec teraz? To muszę... Nie! Boże! Dobra, chyba to będę montował. Jeszcze w 100% nie wiem. Ale na to się zapowiada. Ostatnia szansa. Czyli mam tą chwilę, żeby przeskoczyć. Się za bardzo pospieszyłem. Niech on sobie odsapnie. Biegiem, ale biegiem. Dobra, jesteśmy dalej. Przydałby się zapis. Daleko jeszcze jest, już mi się ręce spociły. Tam są światła. A, nie, to Barry i Sara. No to nie będę chyba montował. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Sala świateł. Na pewno będzie jasna. To raczej jest pewne. Nie wyjdziesz, Barry, tak jak wtedy mnie zablokowałeś na schodach. Nie wyjdziesz. Chodźmy. Jak on mnie wtedy na te schody zablokował Andersonów. Tak śmiesznie wyszło. Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get to her now. I can finish this.
No i koniec, słuchajcie, 5. epizodu, przedostatniego na to wygląda. Przygrywa Poets of the Fall, piosenka nosi tytuł War. Tak, koniec. Czyli ostatni epizod nam został, moi drodzy. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o tego pstrykacza, w jednym z pierwszych odcinków, to był bodajże odcinek 5, gdy cofaliśmy się w przeszłość do domu Alice i Alana w Nowym Jorku, wtedy właśnie Alan wspominał tę historię ze pstrykaczem, a narratorem właśnie tej ostatniej scenki był, zapomniałem imienia i nazwiska tego aktora, ale podkładał głos Maxowi Payne'owi, także myślę, że jeśli ktoś grał w Maxa, to od razu to zauważył. Dobrze, przechodzimy do podsumowania epizodu 5 i zaczniemy jeszcze w tym odcinku epizod 6. Lecimy! Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Odcinek 6. Odjazd. Nowy Jork 2 lata wcześniej. Was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. No dobrze, to witam was w 6. epizodzie. Drugi nasz powrót do Nowego Jorku. Okulary przeciwsłoneczne, środki przeciwbólowe. Nieodzowny element, ten drugi, proszki. Nieodzowny element Max Payne'a. Sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Jaki kurczę przystojniaczek w okularach przeciwsłonecznych. Tak, drugi nasz powrót do Nowego Jorku. I wasn't sure I'd make it out there without some painkillers. Tutaj coś powinno być, o tam są. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. Z toalety nie chcę skorzystać? Dłuższe posiedzenie, nie teraz? Dobra. There was a message waiting for me on the machine. Już, zaraz. Wiadomości. Nasza książka. Ładne biurko. Niezłe warunki do pisania, chciałoby się powiedzieć. Jeszcze widok za oknem. Połaźmy tutaj jeszcze, zanim mogę biegać po mieszkaniu. Nie bardzo. Ostatnio była śnieżyca. Teraz pogoda jest całkiem niezła. Odsłuchajmy. Włącz telewizor. No, Barry ma takie... Jak to określić? No, dosyć mocne zdanie o Alice. Nie do końca korzystne. I'd been a guest on the talk show the previous night.
talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. Zobaczmy. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Garrett Show. Thank you. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. The Poet and the Muse, co? So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop. And it's Kojarzycie na pewno tę okładkę, już ją nieraz widzieliśmy. The 2 of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. What's more, O, proszę. Ja cię kręcę, kiedy nawiązuję Max Payne'a. I told myself I could live with that. Jeszcze Poets of the Fall tam wpadli. Watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? I should have followed her advice, but suddenly I was angry. Jeszcze wrócimy do tego. Do tego talk show. Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Dalej wiemy, jak się to potoczyło. Bright Falls. Dzisiaj. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Jeszcze te lampki choinkowe na jego czerwonej kurtce.
See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. W końcu dzień, co? Już dawno nie było światła słonecznego w Bright Falls. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Dobrze, moi drodzy. Mamy zadanie dostać się nad Cauldron Lake i tam będziemy zmierzać, ale już w następnym odcinku. Wróciliśmy na trochę do Nowego Jorku. Po raz drugi była to ciekawa wizyta. I tak sobie jeszcze pomyślałem, teraz Alan wspomniał o doktorze Hartmanie, który miał właśnie tę klinikę. Co się z nim właściwie stało, bo zaatakował go duch mroku, ale co dalej? Nie wiemy. Tak samo co z agentem FBI Nightingale'em? Również nie wiadomo. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że chyba 5. epizod był tym najkrótszym z dotychczasowych. Myślę, że tak. Zobaczymy, jak będzie z tym 6. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się w następnym epizodzie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!